Dzisiaj trochę dłużej pospałem, ale to dlatego, że późno poszedłem spać. Tu słońce już ładnie wychodzi, oświetla drzewa pięknie. No a ja na dzień dobry mam do umycia naczynia. No, tak to jest, jak się zostawia naczynia na drugi dzień. To z rana pierwsze co trzeba umyć, żeby mieć czym jeść. Tutaj na boku został osad jakiś. Tego ręcznikiem zlikwiduję. Dobrze. Papierowym, bo żeby nie brudzić tego ręcznika. Dobrze. Jest czyste. Można schować. No ale błąd zrobiłem, że od razu nie wstawiłem tej wody do gotowania. A tutaj mam jeszcze to. Herbatę z wczoraj. Przeleję. Szkoda marnować. No, tutaj. No, a po tej stronie to już trzeba się rozebrać, bo tutaj
ciepły nawiew. Będzie mi za gorąco. Dobrze. A, dzisiaj zapomniałem. Dzisiaj są bułeczki na śniadanie. Wczoraj kupiłem, żeby nie zabrakło pieczywa, bo dzisiaj jest sobota, a jutro niedziela. I właśnie chodzi o to, żeby jutro nie zabrakło mi, no i poniedziałek rano. No tak, ale nie wyciągnąłem łyżki. A teraz nie chce mi się już tego całego majdanu, chociaż chyba nie dam rady. No i dobrze. No, umiejscowienie stołów po tej stronie ma tą wadę, że nie ma dostępu wtedy tam do tego, do pojemnika ze sztućcami. No ale ma też tą zaletę, że można w każdej chwili wyjść. Jeszcze troszkę. Dobrze. No, tu słońce mi pięknie świeci. Bardzo dobrze, bo zaraz będzie mi suszyć ten parasol, który tutaj mi rower osłaniał. No, dosyć twarde masło. Lekki wyciąg włączę, żeby za gorąco się nie robiło. Dobrze. No teraz
teraz można zaczynać śniadanie. Tak. Po 2 dniach deszczu, jak taki ten słoneczko wyjdzie, to aż człowiekowi chce się żyć. Przyjemniej jest na duszy. Bardzo zwłaszcza tutaj, jak tak oświetla stoliczek. No, dużo kawy zrobiłem. Chyba trzeba będzie jakąś opowieść morską do tej kawy zrobić. Dobrze. No, teraz jest taki, ten palnik ustawiłem wczoraj wieczorem, tak na minimum. W zasadzie to chyba już była dzisiaj, bo to tak około północy, może po północy. I dobrze daje, bo temperatura też nie jest taka wysoka, jak wczoraj było po tym, z palnikiem spirytusowym. To było 50 parę stopni, teraz jest 38 temperatura nadmuchu, więc tak w porządku, nie robi się tutaj przeraźliwie gorąco, chociaż tutaj zaparowało tutaj okno sufitowe, ale to ze względu na gotującą się wodę i tutaj jak nalewałem, to poszło. No to miejsce nie jest jakieś szczególnie eleganckie, no ale ze względu na to, że ten kemping nie działał, musiałem tutaj szybko coś w pobliżu znaleźć. Kawałek dalej było takie miejsce, ale tam byłoby chyba gorzej, bo tam kiedyś tam robiłem sobie przerwy. Ładne miejsce, dojście do wody jest, ale jest też taki slip do spuszczania łódek i tam taki zaraz przy szosie jest, także tam byłoby chyba gorzej. Więc tutaj nie jest źle. Dżem z czarnych porzeczek, czyli praktycznie na 100% z polskich owoców. No, jesteśmy chyba potentatem tutaj w Unii.
jeżeli chodzi o właśnie produkcję czarnych porzeczek. Jeżeli właśnie gdzieś tam są przetwory z czarnej porzeczki, to najprawdopodobniej z polskich. No i już zaczynają napływać chmury. A dochodzi 11. No więc teraz wiem, jak to będzie pochmurnie dzisiaj. No i kiedy już wszyscy uczestniczący w próbach się zebrali na statku, wtedy była inspekcja Urzędu Morskiego i po inspekcji wychodziliśmy w morze. No ale wiadomo, Szczecin nie leży nad morzem, leży tutaj nad Odrą, więc trzeba było parę godzin przepłynąć do Świnoujścia. W tym dniu już praktycznie żadnych prób się nie robiło. Robiono żadnych prób, oprócz tych, co w siłowni tam ludzie podczas przelotu sprawdzali, ale no nie można zbytnio ingerować w silnik, w obroty podczas przejścia Szczecin-Świnoujście, więc te próby były tam raczej minimalne robione. I zaraz po wyjściu ze Świnoujścia, na redzie Świnoujścia, zwykle, bądź prawie zawsze, rzucano kotwicę i czekano do rana. No a to kotwicę rzucano gdzieś tam koło 17 i 18 i wtedy zaczynała się taka ogólna popijawa. To znaczy tutaj ci ze strony stoczniowej, tacy wyżej uplasowani pracownicy, tak, robili takie przyjęcie dla strony armatora. Zwykle to gdzieś tam w kabinie kapitańskiej się odbywało. No, uczestniczył tam też kapitan, pierwszy mechanik w tym, ale te inne szarże też nie zasypiały kruszek w popiele i też robiły sobie też popijawę, bo wiadomo było, że do rana będzie statek stał na kotwicy. No i również marynarze też nie byli gorsi. No i właśnie byłem na statku typu Ropax, czyli rorowiec przewożący również pasażerów, tak? I ten statek miał właśnie wieczorem tą kotwicę tam rzuciłem i później z samego rana, chyba to była 6, może 7 rano, tak, obudzono mnie i jeszcze jednego marynarza do podniesienia tej kotwicy. No ja jako właśnie bosman poszedłem tam wyciągać. No ale ten marynarz, no chyba jeszcze całkiem nie wytrzeźwiał, po prostu nie wstał. Nie wstał, ja go tam nie szukałem i sam wyciągałem tą kotwicę. Normalnie powinno być dwóch. Jeden, który obserwuje łańcuch, jak wychodzi, żeby patrzeć, czy nie ma za dużo błota, czy coś tam nie przyczepiło się do tego łańcucha, czy zwłaszcza do kotwicy. No i ten obsługujący windę kotwiczną, czyli ja. No, wyciągnąłem sam tą kotwicę i ona i od czasu do czasu właśnie tam wyglądałem na zewnątrz, tylko że
sam, tylko że dziób tego Ropaxa wyglądał tak, że jak były burty tak, kawałek było tak, a potem takie mocne ścięcie. Że z tego pokładu, na którym była winda kotwiczna, trudno było zobaczyć w ogóle ten łańcuch, jak wygląda. Tam jakiś drobny fragment przy samej wodzie był widoczny. Reszta totalnie niewidoczna była, tak? Nie sposób było tam zobaczyć. Więc wyciągnąłem i właśnie później ta kotwica chowała się do takiej kieszeni. I ta kotwica nie chciała wejść w tą kieszeń. Musiałem kilka razy opuszczać, podnosić, opuszczać, podnosić, żeby w końcu się schowała. Ja byłem przyzwyczajony do takich sytuacji, bo często na tych nowych statkach czasami coś tam jest nie tak zrobione, coś niedopasowane i to się zdarzało, tak? Także specjalnie mnie to nie zdziwiło nawet. No ale w końcu ona się schowała, bo tutaj po ogniwach było widać, że całkowicie się schowała, ponieważ ogniwa muszą pasować na takie hamulce. Jeżeli nie pasują, to znaczy, że kotwica nie jest w odpowiedniej pozycji. Także nie muszę widzieć tam na zewnątrz, co się dzieje, widzę tutaj, na tym pokładzie, czy ona już jest maksymalnie wciągnięta, czy nie. No i była maksymalnie wciągnięta, zabezpieczyłem ją, wszystko, popłynęliśmy dalej. Gdzieś po 2 godzinach pierwszy oficer z ekipy armatora to był Włoch, bo to był statek robiony dla Włochów. Miał bardzo ciekawe imię. Na imię miał Fantazja. Chyba jego ojciec lub mamusia miała rzeczywiście dużą fantazję. No i Fantazja zaczął alarmować, że coś stuka o burtę statku. No i rzeczywiście tam ktoś tam poszedł, posłuchał, rzeczywiście stuka. Słychać ewidentnie jakieś stukanie w burtę. No, statek płynie, więc raczej morświny nie walą tymi pyskami w burtę statku. Zatrzymaliśmy się i wtedy ktoś tam się właśnie na dziobie wychylił bardziej i zauważył, że właśnie po tej prawej burcie, gdzie ta kotwica była wciągana, wisi łańcuch kotwiczny. Tak jakbyśmy w ogóle nie wciągnęli tej kotwicy, tylko wlekli ją. No, przy tych baczniejszych oględzinach okazało się, że myśmy zaczepili naszą kotwicą o jakąś resztkę łańcucha leżącego na kotwicowisku. No, trochę to dziwne, bo zwykłe kotwicowiska są oczyszczane z takich śmieci, no, ale no, była tam jakiś odcinek tego łańcucha, nie bardzo długi, ale dosyć dużej średnicy, takiej podobnej do tej średnicy naszego łańcucha kotwicznego. No i na morzu opuściliśmy taką łódź ratowniczą. To taki łódź typu RIP, czyli taka częściowo dmuchana, częściowo sztywna konstrukcja z silnikiem wbudowanym do akcji, taka typowa do akcji ratowniczej łódź, do wyciągania ludzi z powierzchni wody. I tam podpłynęliśmy
i odpowiednio tam zaczepiając ten łańcuch, opuszczając kotwicę, podnosząc i tak dalej, różnymi manewrami uwolniliśmy się od tego łańcucha i popłynęliśmy dalej. Ale właśnie to też ciekawe, jak ten łańcuch właśnie się tam zmieścił w tą kieszeń razem z kotwicą, bo to faktycznie nie powinno raczej wejść, no ale weszło. No ale summa summarum Włosi zrezygnowali z zakupu tego statku. Później duńska firma DFDS kupiła te statki. To były dwa chyba ostatnie statki, jakie stocznia wyprodukowała, kiedy ja tam pracowałem. Później zrezygnowałem tam z pracy. Znaczy no, generalnie stocznia wtedy splajtowała, ale ja zrezygnowałem z pracy w kontynuacji tej stoczni, bo widziałem, że ona raczej długo już nie pociągnie. No, widać było, że z ekonomicznego punktu widzenia ta stocznia nie ma prawa bytu. Po prostu produkowała takie same statki jak stocznie chińskie, które za 10 wyprodukowanych jeden dawały za darmo. A i koszt tych 10 był niższy niż koszt tego statku, takiego samego statku zbudowanego w Szczecinie. Więc wtedy z powrotem wróciłem na morze i żeglowałem długo i szczęśliwie. Ale numer. Zostawiłem tutaj parasol. I nigdzie go nie ma. Wiatr nieduży jest, ale niestety od brzegu podejrzewam, że mógł wywiać gdzieś ten parasol tam na wodę. Ciekawe. No, nigdzie nie ma. Ale to niedobrze, nie mam w ogóle, teraz nie mam żadnego zabezpieczenia na wypadek deszczu. Patrzę, czy tu gdzieś w wodzie nie będzie. Nie ma nigdzie. Traci dopiero numer. Ha. No ciekawy numer, kurczę, z tym parasolem, no niech to szlak trafi. Szlaka możliwe. Słaby wiaterek jest.
Ale się lipa wyszła z tym parasolem, kurde. Zaraz zobaczę. Zobaczę, czy tutaj w Stężycy, to najbliższa większa miejscowość, nie ma jakiegoś otwartego sklepu, chociaż no tak, raczej tutaj nic na szybko nie zdołam zrobić. W poniedziałek ewentualnie mogę tam sklepy są w Stężycy lub Gołubiu. Tam ewentualnie pojechać, ale to dopiero w poniedziałek. Zapakowałem wszystko tutaj do przyczepy. Zostawię ją tutaj teraz. A sam udam się do Chmielna, bo ponoć tam jest jakiś sklep taki chemiczny, w którym najprawdopodobniej będą te folie takie budowlane, którym będę mógł przykrywać tutaj rower i sprzęt. No, folia zakupiona. W sumie obróciłem w 25 minut w tam i z powrotem, a przyczepa tak jak stała, tak stoi i raczej nie naruszona. To, co zostawiłem pod nią, to jest. Także strata godziny czasu i parasola. No to teraz tylko szybko zapakować się i jechać dalej. Godzina straty jest, pół do pierwszej. Także no, 12:39. Ale na szczęście nie widać, żeby deszcz miał nadejść. Więc teraz szybkie pakowanie i jazda. Dobrać. Ach, może się przyda do czegoś. No i słoneczko zdecydowało się zaświecić jednak. Dobrze. To teraz pakujemy, czy tutaj wszystko połączone. Dobrze, wyłączone.
to już chyba wszystko. Tam dobrze. No i było przyspieszone pakowanie. Ciekaw jestem, ile mi zajęło. 20 minut. Nieźle. To chyba rekord. Hamulec trzeba zwolnić. Okay. Postojowy hamulec. Klapki tutaj wchodzą. No. No to można chyba ustawić już bojowo. No to teraz krótki przeskok z 10 km. Jest 13:15. Także nawet będę w planie gdzieś, powiedzmy 14:30 na miejscu powinienem być.
raz się żyje. Chciałbym zjechać całkiem na dół, ale sprawdzę, czy tutaj dam radę później podjechać. No, coś tutaj się zaczyna za mocno przechylać. Dobrze, chyba dobrze stoi. Zobaczę. No, zjechać to zjadę, tylko z podjazdem będzie różnie. Ale raz się żyje, jak mówił tutaj ten kolega, który zachęcał mnie do opuszczenia hamulców. I gdzieś właśnie tutaj chciałbym się zatrzymać, przy samej wodzie. O, jest godzina 14:16. Ja jestem tutaj czyli właśnie gdzieś godziny pojechałem z poprzedniego miejsca. No ale dlatego tak długo, bo tutaj ta droga gruntowa bardzo nierówna, duże doły i musiałem jechać tam 6-7 na godzinę. Ponieważ wjazd jest z tamtej strony, to myślę, że ustawię się w stronę wiatru przodem, żeby mi w okna nie dało, czy drzwi, żeby mógł sobie otworzyć.
Może tutaj niech wisi. Dobrze. Ja to chyba od razu włączę piecyk. Niech się od razu tu nagrzewa, bo dzisiaj chłodno jest. Chłodno, no 10 stopni. 10 stopni tylko. I noc będzie chyba też chłodna. No bo potrzebuję się wykąpać. Tak, teraz właśnie nagrzeję tutaj. Nagrzeję, wykąpię się i wtedy zrobię chyba coś do jedzenia. Dobrze, palnik już się pali. Na początek taki większy płomień, żeby się coś tam nagrzało i w kominie, żeby się wytworzył ciąg. A później zmniejszę. No bo tutaj tak do wysokiej temperatury nie trzeba. Wystarczy tylko 30 stopni, żeby w środku było. No, ale tutaj teraz mam piękny widok z okna. Niestety dzisiaj tak, sobota jest i ładna pogoda, także tu ludzi się kręci sporo. Po prostu ludzie wychodzą na spacer. No niestety mają prawo. Ja bym tam im zabronił, ale no niestety większość decyduje. No, tu już ładnie się ta temperatura podnosi w środku. To jest temperatura nawiewu, tak? Dobra, leciutki damy nawiew i teraz zmniejszę. Dobrze, tam jest końcówka już tego kartridża, także ten wentylator tak siadł. Myślałem, że się zepsuł. O. Oj. Coś mi się wydaje, że zepsuł się właśnie. O, psia kość. Staj. Ja pierdziu. To kiepska sprawa się zrobiła z tym wentylatorem. Nie chodzi, ale jest jeszcze jedna taka mała opcja, mianowicie taka, że to nie wentylator się zepsuł, tylko ten potencjometr.
Teraz właśnie to sprawdzę. Dobrze. Jest światełko. Dobrze. Co to jest ten kabelek? Po prostu niestety na tych wybojach normalnie się odkręcił kabel. Dobra, sprawdźmy, czy działa. Dobrze, działa. Co jest gra? Teraz działa, ale non stop. Bardzo możliwe, że po prostu ten rzeczywiście potencjometr się spieprzył, ale tu w przepastnych zakamarkach tutaj przyczepy szczęśliwym trafem, zupełnie nie wiem dlaczego, jest zapasowy, jeszcze nie rozpakowany nawet. No jednak zmienię tutaj ten harmonogram, nie będę się teraz kąpał. I teraz zrobię jednak ognisko i zjem kiełbaskę upieczoną na ognisku. Dobra. Motor z tej strony, z
tej strony to dobrze. Tutaj jest minus. Tu jest plus. To jest taki szum, jakby kajak płynął, ale to tylko woda. Dobrze. No i wszystko gra. I znowu jesteśmy szczęśliwi, że będzie ogrzewanie i tyłek nie zmarznie. No, ciężko było. No ale daliśmy radę. Znowu. No, dzisiaj już jestem zabezpieczony. Kupiłem rozpałkę, więc nie będzie pierdół. No to tyle tych hamulców nawrzucam, no. Stawimy. No. No i proszę. Już się pali.
O, ty. No i wystarczy. Poczekam, aż się trochę rozpali, bardziej. I ten zapach tej rozpałki zniknie. Tutaj w tej okolicy jest niewiele domów, to jest takie tych domów ze 30 może jest tylko. I to chyba maksymalnie. Także myślałem, że tutaj raczej będę sam, ale no, prawdopodobnie sobota i ładna pogoda sprawiła, że ludzie chętniej wyszli z domów. Gdyby było deszczowo, to na pewno nikt tutaj by się nie pojawił. No to pieczę kiełbaskę. Co to jest? Ależ to dziadostwo. To ledwo wsadzone jest w ten. Muszę tu przewiercić w domu i wsadzić głębiej. No trudno. Jak się kupuje coś za 10 zł, to trudno się spodziewać, żeby było to dobrze zrobione. Teraz co godzina. Ciekaw jestem. Dzisiaj późno śniadanie jadłem. O! Myślałem, że wcześniej jest, a tu już 16:34. Myślałem, że tak po 15 jest, no ale to trochę mi tam zeszło z różnymi rzeczami. Tak, tak. No tak. Oj, to nieźle, bo śniadanie dziś o 9 jadłem, może między 9 a 10, tak. I to będzie 7 godzin temu. No i dzięki temu sprytnie znów ominąłem jeden posiłek. Będą oszczędności.
No i trochę popiołu przyniosłem. Dobrze. A, jeszcze grzanie jest. No 20 stopni, dobrze jest. Może światło zapalę, żeby kamerę lepiej. O, jaki piękny zachód słońca. Tutaj muszę zrobić zdjęcie. Tu właśnie przez okno, żeby było widać takie. Widać, że to zachód słońca w przyczepie. Super. Jeszcze trochę i bym zapomniał o swoim alkoholizmie. No, bardzo ładnie. A, jeszcze muszę zrobić z zewnątrz zdjęcie przyczepy przy tym zachodzie słońca. No. Zdjęcia zdjęciami, a kiełbaska stygnie. Dzisiaj bardzo prosty posiłek. Bez żadnych tych ekstrasów, nawet bez przypraw. A naprawdę teraz pięknie. Słońce migające na jeziorze. Prawda, że pięknie? O, wymieniam kartridż, bo ten już tam jakieś może mililitry jeszcze są, ale rzeczywiście ciekawa sprawa, że prawie do pustego pracował. Tu jeszcze przecież na śniadaniu wszystko grzał, a jest już praktycznie pusty. A on obsłużył poprzednio całą wycieczkę i teraz tutaj parę dni, dwa dni, także
Nieźle było, nieźle, rzeczywiście. Właśnie sprawdziłem, bo będę chciał gotować wodę do kąpania, żeby w trakcie tego gotowania nie wymieniać. Rękawicę będę schować. Przypnę go, żeby nie odfrunął jak parasol.
kąpieli człowiek od razu inaczej się czuje. Teraz znów włączę agregat i będę ładował tutaj te baterie w tym baterie w przyczepie, a przy okazji tutaj zacznę film z pierwszego dnia robić, bo już jest trzeci chyba dzień, a jeszcze nie zacząłem, ale z pierwszego to będzie prosty, krótki, to być może dzisiaj zacznę i skończę od razu. No może się uda. No, to zjem owoce, napiję się jeszcze herbaty później. Trochę głowa mi przystygnie, to pójdę tam włączyć agregat. Herbatę mam za domu. Ale teraz zaraz wieczorem zrobię następną, żeby była. Żeby jutro już nie gotować. O, jeszcze dosyć gorąca. O, ale tutaj chyba dzisiaj w nocy zmiana czasu będzie. Dłużej śpimy. No tak. Ostatnia niedziela, ostatni weekend października. No, ale to ładowanie chyba długo nie potrwa, bo to już jest 20 prawie, a 22 ma deszcz padać. Trzeba gdzieś zwinąć ten zwinąć agregat.
No, włosy już wyschły. Świetnie. Teraz można trochę się pobawić z filmem. No i jak zacząłem robić film, to zadzwonił kolega z Ameryki. No i zamiast filmu to przegadałem z nim wieczór. No trudno. Film będzie musiał poczekać trochę. Dobrze, to teraz już chowam zabawki. Przygotowuję się do ułożenia do snu. Dobrze, to też można tu schować. Myszkę też razem, żeby tu była. No, na dobranoc pokażę jak tutaj można spać. Czyli przede wszystkim na wznak, tak? Ale nie ma problemu, żeby leżeć na boku. Z podkurczonymi nogami. Można sobie nawet tak podciągnąć, tak? Na różne sposoby można spać. Także myślę, że teraz już wiadomo, jak tutaj można się ułożyć. No i za chwilę się ułożę do snu. Także dziękuję za uwagę.